polskim. To makijaż, który będziemy dzisiaj robić i tak dzisiejszy filmik będzie w języku polskim. Jakoś tak nie miałam okazji powiedzieć Wam na tym kanale, ani na fejsie, ani na Instagramie, że oprócz angielskiego jeszcze gadam po polsku i po rosyjsku i po białorusku. No bo pochodzę z Białorusi, a obecnie mieszkam w Polsce. No i stwierdziłam, że dzisiaj nagram filmik po polsku. Nie wiem, czy to będzie na moim kanale na stałe. No, zobaczymy. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak zrobiłam ten makijaż tutaj dzisiaj, to zostawajcie ze mną i zobaczycie. Ja zaczynam ten tutorial od jednego pomalowanego oka i to są moje wyłącznie personalne preferencje. Pierwszy produkt, którego będę używała, to jest taka maseczka typu peel off. To po prostu jest taka maseczka, którą nanosimy na całą twarz i po 15-20 minutach staje się przezroczysta i po prostu jedną taką warstwą zrywamy ją z twarzy. Tutaj mam maseczkę firmy Himalaya. Również jeszcze mam taką bardziej tanią wersję. Mam coś takiego z Avona. Ta maseczka działa na absolutnie takiej samej zasadzie i możecie używać czego chcecie. Ja dzisiaj będę używała tej maseczki z Himalai. I za pomocą takiego płaskiego pędzla do podkładu po prostu będę nanosić tą maseczkę na niektóre miejsca na swojej twarzy, na których będę chciała stworzyć takie rany. Potrzebowali chusteczki. Ja użyłam takiej zwykłej jakiejś chusteczki i zwykle one są albo 3 albo 4 warstwowe. I teraz po prostu chcemy rozdzielić te warstwy, żeby nam został taki jeden cienki kawałeczek. I teraz będziemy odrywać te kawałeczki, ale będziemy się starać, żeby te kawałeczki wyglądały bardzo tak nierównie, bym powiedziała. Dobrze, i teraz te kawałeczki chusteczek po prostu chcemy przykleić na to miejsce, gdzie będziemy robić taką jedną większą ranę. Ja stwierdziłam, że ja taką większą ranę sobie zrobię wokół oka i będziemy te chusteczki przyklejać na naszą maseczkę. Ona bardzo dobrze będzie nam zamieniała klej. Ja to tutaj nanoszę na okolice oka. No i teraz bierzemy nasze kawałeczki chusteczek i przyklejamy. I możemy tutaj od razu na miejscu przykleić to na twarz. Tekstura nie musi być gładka, bo chcemy stworzyć taką iluzję takiej nierównej skóry. Także nie musi tutaj być żadnej precyzji, tylko chaos. I teraz po prostu chcemy jeszcze raz się upewnić, że wszystko dobrze się przykleiło i zostanie nam na skórze. No i teraz po prostu musimy wyczekać 15-20 minut, żeby to wszystko wyschło. No i teraz, kiedy ta maseczka już jest w niektórych miejscach sucha, w niektórych jest troszeczkę wilgotna, myślę, że zaczniemy robić nasze ramy. Zacznę tutaj od nosa i tak delikatnie paznokciem tutaj zrobię małą dziureczkę. Staramy się granicy tej maseczki jakoś tak odsunąć w różne strony. No i to samo robimy w reszcie miejsc. No i ostatnia dziureczka u mnie była zaplanowana tutaj. No i teraz na te miejsca, na te małe dziureczki, rany będziemy chcieli nanosić podkład, dlatego żeby te miejsca wyglądały jak nasza własna skóra i miały taki sam kolor. I ja tutaj użyję takiego podkładu z Rimmel i nazywa się on True Match.
Nanoszę ten podkład pędzelkiem z Real Techniques. To się nazywa Buffing Brush. I tak się staramy to zamaskować, tą jasno-zieloną maseczkę. Podkładu używamy nie tylko z tego powodu, a jeszcze dlatego, że to po prostu posłuży bazą do cieni, które będziemy nosić troszeczkę później. No i chcę tutaj troszeczkę nanieść pudru, żeby troszeczkę tutaj to wszystko zmatować i żeby nam nasz podkład został na miejscu. I do tego użyję tego przezroczystego pudru z Catrice Prime and Fine. I takim luźnym, puchatym pędzlem do pudru. To jest Sigma F30. Tylko sobie delikatnie zmatuję skórę. No i teraz przechodzimy do kolorowania tych wszystkich ran, które same stworzyliśmy. Pierwszy kolor, którego będę używała, to jest taki jaskrawy żółty. To jest Inglota i jego numer to 393. Do nakładania tego cienia używam takiego pędzelka. Ten pędzelek jest Bobbi Brown i nazywa się Eyeshadow. No i to jest właśnie taki idealny, bym powiedziała, pędzelek, bo nie jest zbyt luźny i nie jest za twardy. I chcemy tym pędzelkiem nanieść ten żółty cień, stwarzając jakby taki efekt siniaka. Jak ktoś ma siniaka, to on jest taki intensywnie niebieski, bądź taki bordowy, bądź jakiś tam w środku i potem to się tak delikatnie rozpływa w różne kolory i ostatni kolor, który jest, to właśnie taki żółty. I ten żółty cień nanoszę po prostu tutaj przy granicach tych wszystkich moich ran. No ale też nie wszędzie, bo tak nigdy nie ma, że jak ktoś ma rany czy siniaka, to nigdy ten kolor nie jest taki równy. Ten cień, którego będę używała, to ten z Inglota również i jego numer to 439. Teraz będę używała takiego bardziej luźnego, puchatego pędzla. To jest 6SS z Inglota. I tylko w niektórych miejscach będę nanosiła ten kolor. No i tym fioletowym cieniem możemy jeszcze sobie dodać jakieś takie siniaczki, woreczki pod oczami. Teraz powracam do tego pędzelka z Bobbi Brown i będę używała tego czerwonego, takiego matowego cienia. I tym cieniem na pędzelku już się przyjadę chyba po całej ranie, bo już zaczynamy tworzyć taką jakąś głębię. Tym czerwonym cieniem już możemy się przyjechać bliżej oczu tutaj, zdecydowanie. No i tym samym cieniem możemy się przyjechać chyba tutaj już na skórze samego oka, żeby to zacząć jakoś tutaj maskować. Teraz będę używała tego ciemnego bordowego cienia i również jest matowy. Tutaj, gdzie miałam te ranki, po prostu dodaję więcej tego cieniu, żeby to wyglądało jakby tam w środku coś było, w sensie tam jakaś krew, mięsa, coś takiego. No i im ciemniejszy jest kolor, tym bliżej można go usytuować do środka rany. No i ostatni kolor, którego będę używała, to jest czarny matowy cień. Będę nanosiła go w najgłębsze miejsca ran, które stworzyliśmy. Czyli to będą same środki tych małych ranek. No i oczywiście tutaj popracujemy nad okiem. Na całą resztę powieki naniosę ten czarny cień i dookoła oka tutaj. Na brwiach możemy też, żeby nie było za bardzo widać. Możemy tym czarnym cieniem troszeczkę przy granicach tutaj tak wyjechać, czy nie wiem jak to nazwać.
Co robimy z ustami? No, usta też możemy tak lekko tutaj nanieść jakieś cienie, ale tylko do środka. Tutaj możemy zostawić usta w naturalnym kolorze. I tutaj troszeczkę czarnego naniosę. Aha, no i tak stwierdziłam, że na końcu jeszcze z nosa będzie mi leciała krew. Także tutaj myślę, że no, taką mieszanką czerwonego i czarnego zrobimy tutaj taką jakby bazę. Zrobimy taką iluzję tego, że tutaj nasz nos jest bardzo podrażniony. Bardzo trudno jest zrobić ten look bez sztucznej krwi. To jest bardzo tani kosmetyk, można go kupić w różnych tam sklepach z rzeczami do imprez, coś takiego. Małe ranki można do samego środka coś dodać. Myślę, że z tej ranki to akurat można puścić jakąś taką kropelkę krwi. Niech tam sobie leci, jak będzie chciała. A jak mówiłam, tutaj. Można parę kropelek tutaj. Wyszedł mi dzisiaj taki makijaż. Czy wygląda to dobrze, czy źle, czy wygląda to realistycznie, czy nie, decydujcie sami. No i powiedzcie mi w komentarzach, co myślicie o tym makijażu i czy byście zrobili sobie taki makijaż na Halloween. No i to chyba wszystko ode mnie na dziś i do zobaczenia w moim następnym filmiku. Pa! Boże, ja po prostu czuję, jak ta krew mi leci po całej twarzy.